Siema, tu Wahacz. Jeep wprowadza na rynek nową generację modelu Compass. Na premierowych jazdach miałem możliwość spędzić z nim krótki czas, zatem zapraszam na również krótki film z pierwszymi wrażeniami. Nowy Compass wyraźnie urósł względem poprzedniej generacji. Z 440 cm długości zrobiło się 455 cm, aktualne wcielenie ma też 192 cm szerokości. Już poprzedniemu Compassowi bliżej było do Grand Cherokee niż Wranglera z wyglądu i debiutująca generacja kontynuuje ten trend. Mamy tutaj dosyć stonowany, ale ładny moim zdaniem design. Wyróżniać model na ulicy mają za to podświetlane znaczki i grill, występują one tylko w bogatszej wersji. Aktualnie jest nią limitowany First Edition i obowiązuje do końca marca, później w cenniku zostanie zastąpiony zwykłym Summit. W każdej odmianie za to w kabinie znajduje się 16-calowy ekran dotykowy, który jest wyjątkowo szeroki. Zastosowano w nim filozofię obsługi znaną z innych modeli marki, to znaczy na środku z ekranami domowymi z możliwością personalizacji różnymi widgetami. Dodatkowe cale wykorzystane zostały do dorzucenia jeszcze jednej niezależnie przewijanej listy, co trochę poprawia wygodę z użytkowania. Po bokach mamy też sekcję klimatyzacji, bo Compass nie posiada w pełni fizycznego panelu. To znaczy pod wyświetlaczem jest rząd przycisków, są te do zmiany siły nawiewu czy obiegu powietrza, ale temperaturą trzeba sterować z ekranu. Jako że te kontrolki są ciągle w tym samym miejscu, nie powinno być to jednak trudne. Na kierownicy mamy przyciski wkomponowane w graficzny motyw Jeepa, ale logicznie rozmieszczone. Z lewej strony są te odpowiedzialne za asystentów bezpieczeństwa, z prawej głównie za multimedia. Sterowanie elektronicznymi zegarami odbywa się poprzez wciskanie manetek. W nich ekran też jest podłużny, ale czytelny. Tutaj również można dostrajać kolejność widgetów do przełączania, wliczając w to mapę, też tą z Android Auto. Na tunelu środkowym mamy wybór biegów oraz trybów jazdy. On występuje w Compassie zawsze w standardzie, za to trudno jest w tym modelu niestety znaleźć napęd na 4 koła. Z silnikami spalinowymi w ogóle nie można go zestawić, dostępny będzie wyłącznie w wariancie elektrycznym, który aktualnie nie jest jeszcze w sprzedaży. Na premierę do dyspozycji są 3 układy napędowe. Ja jeździłem z bazową, miękką hybrydą opartą o 3-cylindrową benzynę 1.2, która generuje łącznie 145 koni mechanicznych. Jest to układ powszechny w innych markach Stellantis i Compass kosztuje z nim od 151 000 zł. Aktualnie oferowane są rabaty, widać je na ekranie. Dalej mamy hybrydę plug-in generującą z benzyny 1.6 150 koni mechanicznych i z elektryka 100 koni, co daje łączną moc wynoszącą 225 koni z akumulatorami 17,9 kWh, droższą jednak od 1.2 aż o 31 800 zł, a później pełnego elektryka 213 koni z akumulatorami 73,7 kWh, ale on oznacza podwyżkę o kolejne 23 400 zł. Zatem chcąc mieć testowany model z niższych obszarów cennika, zostaje tylko miękka hybryda, która nie jest przesadnie zrywna w tym samochodzie. Pozwolić bezpiecznie dojechać do celu powinna bez problemów, tym bardziej, że Compass ogólnie swoim neutralnym charakterem prowadzenia nie zachęca do szaleństw, ale jeśli ktoś jednak oczekuje ostrzejszych reakcji na wciskanie gazu, no to musi dopłacić. Dopłaty wymaga również doposażenie auta do poziomu egzemplarza testowego. Tak jak wspominałem, w Compassie mamy obecnie 2 półki wyposażeniowe. Podstawowa nazywa się Altitude i nie oferuje żadnych bajerów, ale już rozsądny poziom do użytkowania samochodu, bo mamy w niej dwustrefową klimatyzację automatyczną, najlepsze przewidziane multimedia z fabryczną nawigacją, dostęp bezkluczykowy, aktywny tempomat czy samościemniające się lusterko. Rażącym w oki brakiem jest jedynie kamera cofania, jej absencja, są na szczęście czujniki. First Edition jest droższy o 10 000 zł, ale wprowadza poza kamerą matrycowe światła LED, też podgrzewanie foteli i kierownicy i trochę innych rzeczy i zdecydowanie się na niego jest moim zdaniem rozsądne. Wciąż jednak w First Edition dopłaty wymagają kamery 360 stopni, wyświetlacz przezierny, monitoring ruchu poprzecznego, czy bardziej rzeczy będące bajerami jak fotele z elektryczną regulacją czy masażem. Egzemplarz testowy został doposażony maksymalnie i pomimo bazowego układu napędowego kosztował 183 500 zł. Dzięki powstaniu na platformie przystosowanej do różnego rodzaju napędów, w Compassie bez względu na konfigurację dostaje się zawsze taki sam bagażnik. Ma on 550 litrów z niezbyt wysokim progiem, ale dosyć wąskim otworem jak na gabaryty samochodu. Też może dziwić brak jakichkolwiek praktycznych dodatków po bokach, jakichś uchwytów na siatki czy skrytek. W Jeepie o bardziej outdoorowym charakterze ich obecność nie byłaby przecież niczym niestosownym. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń zdolności ładunkowe samochodu rosną do maksymalnych 1645 litrów z podłogą bez uskoku.
Na tylnej kanapie miejsca na nogi jest dużo, nad głową nawet pomimo obecności panoramicznego dachu nie musiałbym się garbić, chociaż też marginesu do podsufitki nie miałem. Dach kosztuje swoją drogą 5100 zł ekstra. Z kolei jeśli chodzi o parametry terenowe, to dostajemy w omawianym modelu głębokość brodzenia 47 cm, kąt natarcia 20 stopni i kąt zejścia 26. Podsumowując, Jeepa Compass po pierwszej jeździe postrzegam jako neutralnie prowadzącego się SUV-a z dobrze działającymi multimediami, nieprzekombinowaną obsługą oraz kilkoma miłymi akcentami stylistycznymi nawiązującymi do terenowej historii marki, któremu jednak brakuje tego nawiązania za sprawą układów napędowych. Zamknięcie 4x4 do elektryka, który będzie miał swoją drogą aż 375 koni mechanicznych mocy i zapewne będzie znacznie droższy niż ten oferowany na premierę z napędem na przód, sprawi, że dla większości osób Compass będzie realnie tylko przednionapędowy. Też brakuje tutaj jakiegoś umiarkowanego silnika na asfalt, który byłby mocniejszy niż miękka hybryda 145 koni, ale zarazem nie tak podwyższający cenę jak hybryda plug-in, zwłaszcza dla osób nieposiadających gniazdka w garażu. Zatem myśląc o tym aucie, należy przeanalizować, czy ma on układ napędowy odpowiedni do indywidualnych potrzeb i stylu jazdy. Jeśli tak, to ogólnie jest to przyjemny SUV. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z Compassem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!